Tutaj mamy wskaźnik ciśnienia oleju. To jest ten czujnik przepraszam, nie wskaźnik, tylko czujnik od lampki. Tutaj trzeba zdjąć z niego, jedną ręką tego nie zrobię, zdjąć tą wtyczkę i go wykręcić. Zaraz to zrobię. Dobra, jest dość ciasno tutaj, jak mam wydech, ale klucz 23 mi tu się sprawdził, łyczkowy. To nie jest jakoś ultra mocno przykręcone, ale można się dostać i to wykręcić. Pamiętajcie, żeby szmatkę podłożyć, bo tutaj trochę oleju z tego wycieknie. Ok. Wykręcamy. Wykręcę i wrócę do Was. Cholera z tą kamerą. Ok, dobra, udało się jakoś to ustawić. Mam nadzieję, że się nie przewróci teraz. Dobra. Poluzowałem czujnik ciśnienia oleju, wykręcam go. Szmatę podłożyłem, żeby tutaj trochę oleju poleci na pewno. Trochę wyleciało, to się dopompuje później. Tutaj był czymś posmarowany. Dobra, to trochę co wyciekło, nie zaszkodzi. Patrzymy to. Zaraz się tym zajmiemy. Tutaj to sobie na razie tą szmatkę tutaj zostawię. Dobra, żeby tutaj mi nie kapało. Przejdziemy do stołu. Bałagan się robi, nie lubię. Dobra. Mamy czujnik. Wyczyszczę tą starą pastę. I teraz tak. Możemy sobie w razie czego. Najpierw sprawdzamy. Najpierw trzeba to. Tu mamy ten adapter. Wyczyszczę najpierw ten gwint i sprawdzę, czy pasuje. Ok. Wyczyściłem trochę gwincik. Żeby było lepiej. Sprawdzam, czy to jest to samo. Dużo nie w haszolce, ale chyba będzie ok. Myślę. O, na pewno będzie to szczelne. Teraz jeszcze sprawdzę ten gwint, jak on wchodzi do korpusu. Przymierzyłem go do korpusu, świetnie wchodzi, pasuje wszystko. Dobrze wyczyścić. Nie wiadomo skąd to wszystko. Jaka obróbka była robiona na tym i no nie chcemy, żeby tutaj się znalazł jakiś bałagan w tym środku tego, więc ja to dokładnie sobie wcześniej już oglądałem i przejrzałem i jeszcze dodatkowo wyczyściłem, żeby tu w środku żadnych drobinek, opiłków ani innych i niepotrzebnych śmieci nie było. Dobra, trochę dajemy szczeliwa na gwint, te początkowe zwoje. No. Smaruję. Nie za dużo, żeby tu gdzieś nam się to nie dostało do środka. No coś takiego. Teraz przejdę do korpusu i wkręcę to. Poprzymierzę sobie, jaki to jeszcze może być klucz. Jest za mały. Calówka. Za duży. Takie coś. Jeszcze mniejszy. 3/4, słuchajcie. 3/4. Klucz 3/4. A nic nie widać. Pasuje, żeby tego dokręcić.
Teraz wkręcę sobie ten trójniczek tutaj wyczyszczony, nasmarowany. Jest to bardzo wygodne, jak macie wydech założony, ale jest możliwe. No bardzo tutaj swobodnie wchodzi, bez większych problemów. Nadmiar tego szczeliwa widzę się wycisnął już. Ma się wycisnąć, no i teraz musimy go tak ustawić, żeby otwór był w górze. Zobaczmy, jak to kurde nam tu wyjdzie. Co to jest? 3/4. 3/4 gdzieś miał nasadkę. Nasadka 3/4. Zobaczmy, czy to nam się tu uda. No nie uda nam się niestety. Teraz nie wiem, czy jeszcze jeden obrót, czy... Ok, dokręciłem to trochę. Tak, trzeba ustawić, zobaczyć, jak zacząć od którego momentu. Jest solidnie, nie przeginam, nie idę dalej. Będę miał trochę pod skosem, ale myślę, że to akurat nie zaszkodzi tutaj. O. Tym trójnikiem do góry. Gdzie to jest? O. Zaraz tu będziemy wkręcać kolejną część. Teraz kolejnym tematem, który musimy zainstalować jest ten adapter, który ma z jednej strony AN4, z drugiej ten gwint. Damy oczywiście trochę holi, żeby to wszystko było szczelne. Myślę, że na tych stożkach to i tak by było ok, ale mimo wszystko dla świętego spokoju, jak to się mówi. No. Damy sobie tutaj gościa. Wiem, że pewnie nie widzicie, jak to wkręcam, ale wkręcę, żeby czujcie tak, żeby było równo. Nie ma co przesadzać, to są gwinty stożkowe, pamiętajcie o tym. Nie pamiętam, jaka tu nasadka była, ale wygląda mi to też na takie 3/8. Nie przejdę tam. Może zobaczymy. Mniejszego. Jedna druga może. Zobaczymy na oczku. Nie. Mniejszego. 3/8. Pewnie będzie za mały. No jak? 3/8 za mały. No to 7/16. Tak, 7/16 się sprawdza. Oczko. Tutaj z oczkowe się fajnie sprawdzi. Wprowadzimy sobie to. Mam nadzieję, że to mi to wszystko spasuje. Wstępnie przykładałem to, ale wiecie jak jest. Dobra. Żebyśmy mieli tutaj, szmatkę zabiorę. Sprawdzę, czy mi starczy przewodu tutaj do czujnika. Wygląda na to, że starczy. Jak on tutaj jest przymontowany. Dobra, na razie tak. Dobra. Myśmy mieli trójnik, teraz no co? Wkręcimy czujniczek. Na ten czysty gwint dam trochę oczywiście szczeliwa.
nadzieję, że to się będzie. Bez zbędnych niespodzianek. Dobra, byśmy mieli posmarowane. I teraz ten czujnik wkręcamy tutaj w ten trójnik. O. Nie wiem, czy tu będzie widać. Coś tu widać. Gdzie my tu jesteśmy? No nie, to jest za nisko. No cholera. O, może tak. O. Tutaj od tej strony wchodzimy. Aż tak. Coś widać chyba. Było wszystko. Zobaczyć, żeby to równiutko nam to weszło gładziutko. Bierzemy ten nasz klucz 23. 23 i teraz jak tu z dostępem? No, nie poprawiło się. Nawet więcej bym powiedział, że jest bardzo słabo. Dobra. Znalazłem dostęp. Nacisnąłem hamulec. I mamy opcję przykręcania póki co. Nie ma. Ok, udało mi się to jakoś dokręcić. Mamy czujniczek, mamy nasz trójnik, który wyjdzie tutaj z przewodem sobie do góry, do naszego manometru. Wszystko jest uszczelnione. Zobaczmy jeszcze, czy przewodu starczy. Dobra, myślę, to jakoś tam wstępnie sobie tutaj poukładać i po prostu dokręcić. Teraz ten AN. Klucza może. 4. Będzie tak. Mam nadzieję, że to będzie wszystko śmigać. Chyba jest na pewno dość, bo ten gwint tutaj wszedł sobie chyba tak jak powinien. I tak zostawimy to, zaraz to wszystko powycieram. Dobra, popełniłem babola, kurczę, pamiętajcie o tym. Zacząłem to wszystko skręcać, a nie założyłem tej blachy, później nie było opcji, żeby to założyć, więc przepuściłem przez przewód wcześniej, no i tak to będzie musiało wyglądać. Tak, żeby też tego przewodu za bardzo nie giąć. Tutaj sobie może to trochę odsunę, tak o, żeby mi tu nie dotykało rury, ale to dopiero jak zacznę przykręcać. O, nawet fajnie się to wszystko tu ułożyło. Już odpuściłem sobie później ten kierunek. Pierwszy raz, no to wiecie jak to jest. Nakręcamy nakręteczki. Staram się tak, żeby to nie miało zbyt dużego naprężenia. Ale też, no wiadomo, musi być to szczelnie.
To było 3,8. Tak, nasadka. No, tutaj sobie to tak odsunę trochę od wydechu, żeby mi to nie grzało. I tak to złapię. Tutaj musicie patrzeć na ten tutaj manometr, żeby go wycentrować, tak żeby to ładnie wyglądało wszystko i tak go złapać tym odczytem. Ja to sobie go odsunę, bo nie chcę, żeby to róży dodatkowo mi tu się grzało. No myślę, że ten przewód jest, nie wiem, no pewniejszy niż tamten. Trochę nie dotyka. Ja pierdolę, ale syp.